Cześć, tu Łukasz i Radek. Witajcie w naszej kolejnej podróży. Zabieramy Was na Maderę. To kolejny odcinek przygód na tej wyspie. Tym razem pokażemy Wam najważniejsze miejsca północy. Spojrzymy na wyspę z dwóch najwyższych szczytów. To jest mój ulubiony szczyt. Zagubimy się w lesie z powitym mgłą. Co jest najlepsze na dużą ilość turystów? Mgła. Pójdziemy szlakiem Lewat. Radek, co przed chwilą powiedziałeś? Że tą całą drogę trzeba będzie wrócić. Ale teraz pod górę. Popływamy w Porto Moniz. Poopalamy na czarnej plaży w Seychal. Wybierając się na Maderę, pamiętaliśmy o wszystkim i przygotowaliśmy wszystko. Zapomnieliśmy tylko jednej rzeczy. Zajrzymy do tych dziwnych domków w Santanie. Jeszcze raz. I spróbujemy rumu z maderskiej destylarni. Oczywiście skusimy się też na inne maderskie przysmaki. Madera w skali od 1 do 10, widoki 10, zmęczenie 12. Zapraszamy. To odcinek poświęcony północy Madery. Rozpoczniemy go jednak od środka lądu, bo w taki sposób najlepiej zrozumiemy, dlaczego na tak małej wyspie północ różni się przyrodniczo od południa. Krajobraz staje się bardziej surowy, chmury częściej zatrzymują się na zboczach, lasy są gęstsze, a woda pojawia się niemal wszędzie. Czas wyruszyć na górskie szlaki i z wysoka obejrzeć tę krainę, pozostawiając za sobą ocean, cywilizację i nawet pod sobą gęste chmury. A najlepszą okazją do tego będzie najwyższy szczyt Madery, Pico Ruivo. Wybieramy się więc do Achada do Teixeira. To wysoko położony parking i punkt startowy do wędrówki szlakiem PR1.2. Po pełnym parkingu można ocenić popularność tego szlaku. Więc już wchodzimy na szlak. Jak widzicie, trzeba się spieszyć, bo tu kolejka, ludzie przed nami, ludzie za nami, niektórzy się wyprzedzają. No to rozpoczynamy ten króciutki szlak, ale przecież prowadzący na najwyższy szczyt Madery. Łukasz powie, jaka wysokość nas czeka? 1862 metry ma szczyt, jak dobrze pamiętam. Zobaczymy, czy będziemy w też tak dobrych nastrojach jak na samej górze. No ale dodajmy jeszcze raz, przypomnijmy, że sporo z tej wysokości pokonujecie wjeżdżając autem, bo doprowadzono tu drogę. Dość dobrą, ale stromą. No dobrze, wchodzimy, pogoda nam dopisuje, jest pięknie, więc się z tego powodu cieszymy. Wędrujemy w takim razie. Trasa ma około 2,8 km w jedną stronę i ma zająć około 1,5 godziny, choć w praktyce dłużej. Ścieżka prowadzi przez surowy, wysokogórski krajobraz. Są ostre grzbiety, kamienne zbocza, wiatr i przestrzeń, która odsłania skalę tej wyspy. No, trzymam się lewej krawędzi, bo wygląda to tak, o. Więc bezpiecznie po lewej stronie. W okolicy rozwidleń i wejść na popularne odcinki sprawdzane są bilety na szlak. Opłaca się je online przez system Simplifica. Liczba wejść na szlaki jest na Maderze limitowana i warto kupić bilet z wyprzedzeniem, nawet sporym. Jeśli zastanawiacie się, jak sprawdzane są bilety wstępu na szczyt, no to przy tym ostatnim podejściu stoi pan, który prosi wszystkich o pokazanie w aplikacji czy na mailu wykupionego biletu. Mamy ten momencik właśnie ze sobą. Z tyłu widzicie ten punkt. No a teraz już robimy podejście pod ten właściwy szczyt. To jakieś pół kilometra. Przed ostatnim podejściem docieramy do schroniska Casa di Abrigo do Pico Ruivo. To miejsce, w którym można na chwilę odpocząć, złapać oddech. Ostatni fragment to najcięższe podejście. Wchodzimy na szczyt krok po kroku, a pod nami zaczynają układać się gęste chmury. Nareszcie udało się. Pico Ruivo ma 1862 metry wysokości. To najwyższy punkt Madery. Właśnie te pasma górskie kształtują klimat północnej Madery. Wysokie szczyty zatrzymują wilgotne masy powietrza napływające z nad Atlantyku. Gdy powietrze unosi się po stromych zboczach, ochładza się, tworząc chmury, mgłę i częstsze opady.
To dlatego północ jest bardziej zielona, chłodniejsza i bardziej wilgotna niż słoneczne południe. Góry działają jak naturalna bariera. Po jednej stronie zatrzymują wodę, po drugiej tworzą cieplejszy i suchszy klimat. Spędzamy na szczycie Pico Ruivo odpowiednią ilość czasu, by odpocząć, odetchnąć i nacieszyć się tymi widokami. Pewno byłoby się tu dłużej, ale trzeba ruszać dalej. To zdecydowanie górski dzień, bo czeka nas jeszcze jeden szczyt. Z Pico Ruivo schodzimy tą samą trasą. Pogoda na szczęście dopisuje. A ta w tych wysokich górach może bardzo pokrzyżować plany. Na razie to tutaj mamy Madera Wieczne Lato. Radek, co mówiłeś? Niby taki mały ten szlak, ale może dać w kość. A myśmy sobie obiecywali tylko te lewady takie płaskie, nie? No ale co? Słońce nie ma. Na najwyższy szczyt nie pójdziemy, na najwyższy szczyt nie pójdziemy. I teraz mamy. Nie zrozumiecie, ale ja się cieszę patrząc na ten parking. Zatłoczony. Na szczęście wciąż przy słonecznej aurze sporą część wysokiego kolejnego szczytu pokonujemy znów autem. I już jesteśmy na parkingu. Zdobywamy kolejny szczyt. I kolejny szczyt tak fenomenalnie pomyślany, że jeśli nie chcecie iść bardzo długim szlakiem, to możecie podjechać na ten parking i zdobyć ten szczyt, który już za momencie. Oczywiście możecie wybrać dłuższe szlaki, ale nie musicie, jeśli nie chcecie. Podejście do Pico do Arieiro to zaledwie kilka kroków z parkingu. To chyba ulubiony szczyt Łukasza. Pico do Arieiro to trzeci najwyższy szczyt Madery, wznoszący się na wysokość 1818 metrów. Na szczycie znajduje się punkt widokowy, restauracja oraz charakterystyczna kopuła stacji radarowej. To jest podziękowanie prawie na najwyższym szczycie. Dziękujemy za wszystkie subskrypcje, lajki. I komentarze, i podbicia, jeśli oglądacie nas na komórkach. Jak już wspomnieliśmy, Pico do Arieiro jest trzecim co do wielkości szczytem Madery. Drugim jest natomiast Pico das Torres, mierzący 1851 metrów nad poziomem morza, ale nie prowadzi do niego szlak trekkingowy. Ze szczytu Pico do Arieiro można wybrać się szlakiem PR1 na Pico Ruivo, gdzie byliśmy poprzednio. Jest to obecnie szlak jednokierunkowy. Wrócić szlakiem tu już nie można. Można skorzystać z busa czy taksówki, która was tu przywiezie z powrotem. Niestety szlak jest tak oblegany, że mimo usilnych starań nie udało nam się kupić biletów. Można jednak wybrać się tą trasą na niewielki odcinek, bezpłatny i dwukierunkowy. Już ten daje wielką przyjemność z widoków, dreszcze emocji z wysokości i zmęczenie też. Bezkresne krajobrazy, widoki chmur pod nami są rekompensatą za każdy wysiłek i nigdy się nie nudzą na Maderze. Pozostajemy w północno-środkowej części Madery i przeniesiemy się teraz do miejsca, gdzie te mgły są niezwykle częstym, ale i oczekiwanym przez odwiedzających elementem. Udajemy się więc poniżej górskich szczytów na płaskowyż, w te tereny, które spowijały gęste mgły i chmury. Zjawiska te na Maderze zmieniają się tak szybko, że mogą w kilka chwil się pojawić, jak i tak samo szybko zniknąć. Odsłonić nam w pełnej krasie najsłynniejszy na Maderze las Fanal. Przed nami fragment pradawnego lasu laurowego. To jeden z tych ekosystemów, które kiedyś porastały znacznie większe obszary Europy, a dziś przetrwały tylko w nielicznych miejscach. Na Maderze zachowały się wyjątkowo dobrze. Dlatego las Fanal został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niektóre stare drzewa mogą mieć nawet ponad 800 lat. Pnie drzew są powykręcane, niskie, porośnięte mchem i porostami. Wyglądają bardziej jak żywe rzeźby niż element zwykłego krajobrazu. Każde z nich zdaje się mieć własny kształt, własną historię i własne miejsce w tej mglistej ciszy. Niektóre nawet z uwagi na kształty doczekały się nazwy. Poznajcie Wiedźmę.
Teraz wiecie, dlaczego większość chce tu zastać mgłę. By było tak baśniowo. Bo naukowo to część tego ekosystemu. Wilgotne powietrze niesione z nad Atlantyku zatrzymuje się na górach, ochładza i zmienia w chmury, które schodzą między drzewa. Krople osiadają na liściach, gałęziach i mchach, a potem spływają do gleby, strumieni i źródeł. Ścieżka prowadzi przez polany, miękką trawę i fragmenty gęstszego lasu. Czasem między drzewami pojawiają się pasące się krowy, które nadają temu miejscu jeszcze bardziej dziwny charakter. Fanal najlepiej odkrywa się powoli, bez pośpiechu, bez konieczności dojścia do konkretnego punktu. Tu sama wędrówka jest celem. A jeśli już tyle wody spływa zboczami maderskich gór, to nie może się marnować i w tym celu stworzono na Maderze lewady, jeden z symboli tej wyspy. By je odkryć, zmierzamy do miejsca, z którego wyruszymy na kolejną wędrówkę. No to zaczynamy. Czas na główny szlak, sztandarowy szlak. Tutaj na Maderze 25 źródeł. Zobaczymy, czy ich będzie 25, czy więcej. Na pewno jest tutaj 25 000 osób. Więc jakoś postaramy się przedrzeć przez tych wszystkich piechurów. No i też sami skorzystać z tego, co ten szlak oferuje. Okej, trasa zaczyna się drogą w dół. Można wziąć stąd busa, żeby sobie trochę zaoszczędzić. Niestety autobus przed chwilą pojechał i nie chcemy czekać około 40 minut na kolejny. Więc na razie idziemy. Warto skorzystać z podwózki, bo pierwsza część szlaku to trasa asfaltową drogą. Mało ciekawa, a i tak męcząca, a warto zachować siłę na dalszą, o wiele bardziej ekscytującą wędrówkę. Ponieważ wiemy, że na razie jeszcze mamy siły, to bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. I podbicia, jeśli oglądacie nas na komórkach. Docieramy więc do schroniska Rabakal i tu na dobre rozpoczynamy szlak numer PR6, czyli lewadą 25 źródeł. Trasa ma 2,5 km w jedną stronę i zajmie około 2 godzin, ale to jak zawsze zależy, ile zdjęć i filmów postanowicie zrobić. No, jeszcze w bardzo dobrych nastrojach. Cały czas jeszcze schodzimy. Niestety ja już wiem, jak będę cierpiał za godzinę. My tak schodzimy i schodzimy cały czas. Wokół nas soczysta, świeża roślinność. Nie tylko tutaj, ale w wielu miejscach na Maderze otacza nas nieustająco jej wyjątkowy zapach. Wędrujemy wzdłuż lewady, wąskiego kanału wodnego. Lewady powstawały już od początków osadnictwa na wyspie. Ich zadaniem było doprowadzanie wody z wilgotniejszych górskich i północnych części Madery do suchszych terenów uprawnych, zwłaszcza na południu. Słowo lewar oznacza nieść, prowadzić. Dzięki nim można było nawadniać pola trzciny cukrowej, później winnice, a współcześnie także uprawy bananów. Lewady prowadzą wodę bardzo łagodnym spadkiem, wykorzystując siłę grawitacji. Dziś cała sieć lewad i kanałów irygacyjnych Madery liczy ponad 3000 km. Ścieżki wzdłuż lewad nie powstały dla turystów, lecz jako techniczne przejścia dla ludzi, którzy pilnowali przepływu wody. Dopiero z czasem te robocze ścieżki stały się jednymi z najpiękniejszych szlaków pieszych na Maderze. Jak widać po naszym szlaku, bardzo tłumnie odwiedzanych. Radek, co przed chwilą powiedziałeś? Tą całą drogę trzeba będzie wrócić. Ale teraz pod górę. Nasza ścieżka pozwala nam usłyszeć coraz większy szum wody i coraz więcej głosów turystów. Nareszcie docieramy. I po 2 godzinach wędrówki udało się dotrzeć do końca tej lewady, 25 źródeł, a właściwie, no przecież jeszcze trzeba będzie wrócić. Ale to jest to, po co przybywają tutaj wszyscy wędrowcy, ci, którzy udali się w ten szlak. Na końcu trasy dochodzimy do laguny 25 źródeł. Nazwa pochodzi od źródeł, które wypływają ze zbocza i cienkimi strugami spływają do jednego, naturalnego basenu. Z powrotem całą trasę trzeba pokonać w odwrotnym kierunku. Pewnymi fragmentami poprowadzona jest innymi odcinkami, właściwie dopiero teraz, wracając, wchodzimy pod górę.
Łukasz coś tam co chwilę przebąkuje o schodach. Schody. Cały czas schody. Przy schronisku podejmujemy już decyzję. Ostatni asfaltowy odcinek pokonujemy korzystając z transportu. Oczywiście możecie tą asfaltową drogą wspinać się do góry. No po co? I polecamy pójść za naszym przykładem. To była najlepsza decyzja na Maderze. W ten sposób ten szlak przejdziecie najszybciej. On mi się już zaczął podobać. Jadąc teraz tym busikiem pod górę, to z każdym metrem, z każdą osobą Człowiek staje się szczęśliwszy. szczęśliwszy. Normalnie tak ładowałem energię. Widząc tych wszystkich, którzy mnie wyprzedzali na szlaku i szli potem na piechotę. A busy są elektryczne, więc ekologicznie. Ale uwaga, trzeba mieć gotówkę. Lewada 25 źródeł to najpopularniejszy szlak wśród lewad. Oprócz widoków, obcowania z niewiarygodnie soczystą, intensywną maderską roślinnością, wędrówka wzdłuż lewady jest czymś więcej niż spacerem przez las. To przejście śladem całego systemu, który przez stulecia pozwalał Maderze istnieć. Wędrowanie szlakiem lewad na Maderze nie może się znudzić. Każda wygląda inaczej, jest w innym otoczeniu, brzmi inaczej, dostarcza innych wrażeń. Wybierzmy się teraz szlakiem kolejnej, zupełnie innej niż poprzednia, choć powiązanej z systemem wodnym z poprzednią i położoną niedaleko lewady 25 źródeł. Startujemy z miejsca, które pokazujemy Wam na mapie. To miejsce parkingowo-rekreacyjne Caldeira, zwana też garażem. Szybko znikamy, wędrując w soczystej maderskiej roślinności. Ścieżka wiedzie najpierw w lesie wawrzynowym, potem otwiera się na dolinę i cieszy niesamowicie piękną przyrodą. Ale to tylko wstęp. Większość lewad prowadzi pięknymi ścieżkami, szlakami górskimi, wierzchołkami albo w dolinach porośniętych, natomiast są też albo całe takie lewady, albo pewne odcinki, które przeprowadzono w tunelu. To jest jedna z takich lewad. No to idziemy, tam jest bardzo ciemno. Dochodzimy do tunel do Cavallo, tunelu zbudowanego w XIX wieku, bo właśnie nim poprowadzony jest w większości ten szlak PR 6.6. To właśnie przez ten tunel woda była prowadzona w stronę gminy Kalieta, miała zasilać elektrownię wodną, służyć mieszkańcom i nawadniać pola uprawne. W tym miejscu najlepiej widać, że lewady nie były tylko malowniczymi kanałami w lesie, ale ogromnym systemem inżynieryjnym, od którego zależało życie wyspy. Tunel jest całkowicie ciemny i ma długość około 800 metrów. Czy nas widać? Nas widać, ale my nic nie widzimy. No więc jak się okazuje, na Maderze może być też strasznie. W tym tunelu na pewno nie będą czuć się dobrze osoby, które mają problem z klaustrofobią. Pod spodem płynie nam woda, bo ta się wylewa trochę z tych koryt, z tego jednego koryta właściwie, więc po kostki można gdzieś tam wdepnąć w wodę. U góry, no to Łukasz, pokażmy, też jest niewysoko. O. W najgłębszym momencie nie widzicie ani wlotu, ani wylotu z tego tunelu. No to dobrze, Idziemy dalej. Przed wędrówką tunelem warto się przygotować. Odpowiednie obuwie zalecane. Latarki, czołówki, względnie telefon z oświetleniem to konieczność. Trasa nie jest też dla osób cierpiących na klaustrofobię. Po przejściu w wodzie i ciemności znów wychodzimy na soczystą zieleń. Po wyjściu z tego przerażającego tunelu robi się naprawdę przyjemnie. Wodospady, kaskady, koryta z wodą, lewady, wszędzie tu jest pełno wody. Z tego miejsca można wędrować dalej i dojść do szlaku 25 źródeł. Jeśli wracacie, to znów trzeba będzie się zagłębić w tę czarną otchłań. To idziemy. A przy wylocie okazuje się, że to tak malowniczo i spokojnie płynący strumień. Warto przeżyć szlak PR 6.6 Vereda do tunel do Cavallo. Dla tych wszystkich doznań. Na Maderze mamy kilka szlaków poprowadzonych tunelami, więc jeśli lubicie, możecie drążyć ten temat. W tym odcinku prezentujemy Wam północną część Madery.
Ale teraz wybierzmy się na zachodni kraniec wyspy, do Ponta do Pargo. Tutejsze klify wznoszą się na wysokość 300 metrów. Z tego miejsca można podziwiać surowe północno-zachodnie wybrzeże. To oblicze Madery mniej tropikalne, mniej miejskie, a bardziej dzikie, pełne żywiołów. Gdyby trzymać się tylko wyznaczonego punktu widokowego, jest całkowicie bezpiecznie, ale każdy musi tu wejść na zbocze tego klifu, a tu już nie ma żadnych zabezpieczeń. Trzeba bardzo uważać i skupić się na tym, co pod nogami, co trudne w takim miejscu, gdzie wokół tyle krajobrazów. Na wysokim klifie stoi jedna z najbardziej charakterystycznych latarni Madery – Farol da Ponta do Pargo. Zaczęła działać w 1922 roku. Ma wysokość zaledwie 14 metrów, ale jej światło znajduje się ponad 300 metrów nad poziomem morza z uwagi na położenie na klifie. Miejsce do Pargo podobno wzięło nazwę od lokalnej tradycji. Ma pochodzić od ryby, którą mieli złowić pierwsi żeglarze badający zachodnie wybrzeże Madery. Widoki z Ponta do Pargo są niezapomniane. Kontynuujemy naszą podróż wzdłuż wybrzeża, kierując się na północ. Mogłoby się wydawać, że pomiędzy stromymi klifami wybrzeża a oceanem pozostaje już tylko dzikość. Ale okazuje się, że w wielu miejscach jeszcze pod zboczami wysokich wzniesień stworzono osady. Osłonięte od wiatrów, nasłonecznione, pozwalały na lepsze uprawy. Mają tylko jeden zasadniczy problem – dotarcie do takich miejsc. Dlatego stworzono kolejki linowe. Pojawiamy się przy Achadas da Cruz. Niestety podczas naszej wizyty silny wiatr unieruchomił przeprawę. Oczywiście można wybrać się szlakiem, ale jest bardzo długi. A cała atrakcja polega na transporcie kolejką. Mała przestrzeń powoduje, że nachylenie tych przepraw jest bardzo duże i dostarcza wyjątkowych wrażeń. Poczekamy na następną kolejkę na naszej trasie. Może będzie czynna. Na tę przeprawę i całą piękną okolicę możecie spojrzeć także z punktu widokowego położonego nieco dalej. To Ponta da Ladeira. Zachwycających maderskich widoków nigdy nie ma się dość. I powtórzymy to jeszcze wielokrotnie podczas tej podróży. Odkrywamy więc dalej Maderę i kierujemy się na północ. Przed nami perła tej części wyspy. Miasto Porto Moniz. Leży na północno-zachodnim krańcu wyspy. Zaczynamy praktycznie od parkingu, który możemy polecić, bo był bezpłatny. Pokazujemy go na mapie. Bliżej głównych atrakcji działają też strefy płatnego parkowania. To niewielkie 3000 miasteczko. Z jednej strony zielone zbocza, z drugiej Atlantyk, który uderza tutaj o czarne, wulkaniczne skały z ogromną siłą. Tuż przy wybrzeżu widać charakterystyczną, skalistą wysepkę Ilium Mol z niewielką latarnią morską. Jeden z symboli miasta i naturalna osłona fragmentu brzegu przed falami. W centrum uwagę przyciąga także fort São João Baptista, pierwotnie z XVIII wieku, strzegący przed atakami piratów. Po rekonstrukcji działa tu teraz Madeira Aquarium. Ale Porto Moniz najbardziej znane jest z naturalnych basenów. Powstały one w skałach wulkanicznych. Ocean stale wpływa między czarne bazaltowe formacje, odnawiając wodę w naturalny sposób. Można wybrać dwa miejsca. Jedno bardziej naturalne, dzikie, spokojniejsze i darmowe. Chociaż większość jednak wybiera ten okazały kompleks basenowy. Piscinas Naturais do Porto Moniz. To nadal baseny stworzone przez naturę, obudowane już przez człowieka i lepiej przystosowane dla turystów, z wejściami do wody, zapleczem, ratownikami czy barem.
Korzystamy więc i my. Wybierając się na Maderę, pamiętaliśmy o wszystkim i przygotowaliśmy wszystko. Zapomnieliśmy tylko jednej rzeczy. Właściwie dwóch. Krem do opalania i czapeczka. I okazuje się, że to też jest potrzebne na Maderze. Podczas naszej wizyty ocean był jeszcze spokojny. Nierzadko wzburzone fale potrafią mocno naruszyć tę sielską atmosferę. Porto Moniz to miejsce, które świetnie pokazuje, jak wygląda północ Madery. Surowe skały, mocny ocean i naturalne baseny, w których można po prostu dobrze spędzić czas i poczuć wyjątkowy klimat tej części wyspy. Podążamy dalej wzdłuż północnego wybrzeża. To kolejne widokówkowe miejsce, które warto odwiedzić, by podziwiać skaliste wybrzeże. Przy plaży Ribeira da Janela Madera pokazuje swoje surowe oblicze. Nie ma tu miękkiego piasku ani spokojnej zatoki, są kamienie, igłazy i silny ocean. Największe wrażenie robią skalne wysepki Ilhas da Ribeira da Janela, wyrastające z oceanu tuż przy plaży. Jedna z nich ma naturalny otwór przypominający okno i właśnie od tego pochodzi nazwa miejsca. Janela to po portugalsku właśnie okno. To także świetny punkt, żeby zobaczyć wulkaniczne pochodzenie Madery. Ribeira da Janela nie jest plażą do leniwego wypoczynku. To miejsce do patrzenia, słuchania i podziwiania sił natury. To może pora na miejsce, w którym można wypocząć. Przypomnijmy, to jest odcinek naszej serii, w którym pokazujemy Wam najciekawsze miejsca północy Madery. Miejsce, do którego zmierzamy, to zdecydowanie perła tego północnego wybrzeża. Wjeżdżamy do Seixal, małego miasteczka na północy wyspy. Kurort odsłania swój spokojny, plażowy klimat. Zatrzymujemy się przy Praia do Porto do Seixal. Czarna plaża, klify i zielone zbocza sprawiają, że spędza się tu czas wyjątkowo. Otaczają nas także i tutaj, jak bardzo często na Maderze, spektakularne wodospady. Nieczęsto się jednak zdarza, że spadają prosto na wypoczynkową plażę i mogą być traktowane jak prysznic po kąpieli w oceanie. Przy plaży działa kilka szkółek surfingu. Północne wybrzeże Madery to doskonałe miejsce do tego sportu. Ale Seixal to także naturalne baseny z wodą oceaniczną. Zaraz przy czarnej plaży skorzystacie z basenów przy Club Naval. Niecka stworzona z naturalnych skał oceanicznych pozwala na spokojny, relaksacyjny wypoczynek. Bez fal, jak na czarnej plaży. Ale to jeszcze nie wszystkie baseny naturalne w Seixal. Spacerując wysoko położoną na klifie promenadą, dotrzeć można do Poças das Lesmas. Wulkaniczne formacje skalne zadziwiają. I to wszystko można przeżywać z poziomu wody, korzystając z kąpieli w tych kolejnych basenach naturalnych. Północ Madery często bywa pochmurna i mglista, ale nam trafił się słoneczny dzień. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć Seixal w pełnej krasie. Seixal może być świetną bazą na dłuższy pobyt na północy. Można tu też świetnie zjeść, a wiecie, że lubimy. Więc znajdujemy popularną restaurację położoną w górnej części Seixal. Casa de Pasto Justiniano. Z dala od plażowego zgiełku jest tu cicho, spokojnie i we mgle, która często towarzyszy górskim terenom. Od samego wejścia w restauracji czuje się miły klimat, a my spodziewamy się maderskich pyszności. Oczekując na nie, dostajemy w prezencie czekadełko w postaci małego rosołku.
Jeszcze milej robi się, kiedy na stół wjeżdża sztandarowe danie maderskiej kuchni, czyli bolo do caco. To płaski, okrągły chlebek, zazwyczaj podawany na ciepło, przekrojony, a w środku pyszne masło czosnkowe i pietruszka. Może być przystawką, przekąską samą w sobie albo dodatkiem do tego, co za chwilę ma się pojawić. Ten trend z hakiem na stole zapowiada, że będzie to coś szczególnego. Na razie ten kij jest pusty, ale zaraz będzie użyty. Będąc na Maderze, nie możecie nie spróbować eszpetady. To grillowane na drewnianym ogniu kawałki mięsa wołowego. Mogą być grillowane na stalowym pręcie, ale lepiej na laurowym kiju. Jako że lubimy zjeść, to zamawiamy też wersję z tuńczyka. Małe kawałki i mięsa i ryby wyglądają jak dzieła sztuki. Laurowy kij do grillowania dodaje jeszcze więcej aromatu. Drzewa laurowe rosną tu na Maderze bardzo często, wokół tej restauracji również. Wiemy, że my Polacy jesteśmy mistrzami świata w grillowaniu, ale tu na Maderze to mięso chyba jest jeszcze lepsze. Jeśli będziecie w okolicach Seychal i zechcecie wjechać nieco wyżej ponad miasto, zawitajcie do restauracji Casa de Pasto Justiniano. Pojawimy się teraz w jednym z może mniej oczywistych miejsc na północnym wybrzeżu Madery. Ale obiecaliśmy i sobie, i wam, że wybierzemy się w podróż jedną z kolejek łączących strome wierzchołki klifów z osadami na brzegu oceanu. Przed nami Teleferico da Rocha do Navio. Klify, zielone zbocza, skaliste wybrzeże i wąski kawałek lądu u jego stóp, wykorzystywany do upraw. I właśnie po to powstała ta kolejka, nie jako atrakcja turystyczna, ale jako praktyczna pomoc dla rolników, którzy musieli dostać się do swoich pól. Wagonik powoli zjeżdża w dół, a krajobraz zmienia się z każdym metrem. Co chwilę pojawiają się nowe atrakcje. Najpierw widzimy ocean z góry, potem skały, pola, wodospady i małe zabudowania ukryte między zielenią. Znajduje się tu obszar Rocha do Navio, część morskiego rezerwatu przyrody. Nazwa oznacza skałę statku. Według oficjalnych źródeł pochodzi od katastrofy holenderskiego statku, do której doszło tu w XIX wieku. To miejsce nie ma wielkiej infrastruktury i w tym cały jego urok. Najpierw jest punkt widokowy, potem kilka minut zjazdu. Na końcu oaza pod klifem, ocean. Wdychamy oceaniczną bryzę i odczuwamy klimat tego miejsca. Pozostajemy na północy Madery, ale pojawiamy się w obleganym turystycznie miejscu. Jesteśmy już w miasteczku Santana. Ma charakter górsko-wiejskiej Madery. Trochę pól, trochę mgły, trochę oceanu w oddali i dużo zieleni. Przez długi czas ta część wyspy była trudniej dostępna, co pomogło zachować lokalny charakter, tradycje i architekturę. Największą atrakcją Santany są tradycyjne Casas de Colmo, częściej znane turystom jako Casas de Santana, czyli domki z Santany. Kolorowe, trójkątne chaty kryte strzechą. Colmo oznacza słomę, używaną do pokrycia dachu. Domki mają strome dachy, kolorowe fasady i wyglądają trochę jak z bajki, ale ich forma nie była dekoracją. Wynikała z praktyki. Budowano z materiałów łatwo dostępnych w tej części wyspy, głównie z drewna i słomy, która pozostawała po uprawach zbóż. Ostry kąt dachu pomagał odprowadzać deszcz, co na wilgotnej północy Madery miało ogromne znaczenie. W środku było bardzo prosto. Na dole znajdowała się część mieszkalna, pod dachem strych, gdzie przechowywano produkty rolne. Kuchnia często mieściła się w osobnym budynku. Zwiedzając domki w Santanie, spotyka nas jeszcze jedna niespodzianka. Z tłumu turystów wyłoniła się nasza dawno niewidziana znajoma Ania. Poznaliśmy się 2 lata temu podczas rejsu po Nilu, który także możecie obejrzeć na naszym kanale i tam także Ania się pojawia.
Pozdrawiamy ją, bo wiemy, że ogląda nasze filmy. Do zobaczenia gdzieś znów na szlaku. A nasz szlak w tym odcinku wiedzie najciekawszymi miejscami na północy Madery. Podróżując po całej wyspie, szlak często wiedzie tunelami. Początkowo traktujemy je jako atrakcje, ale potem już powszednieją. Najdłuższy z nich znajduje się właśnie w tym regionie, pomiędzy Santaną a miastem Fajal. Ma 3168 metrów długości. Na całej wyspie jest ponad 150 tuneli drogowych. Niegdyś jazda oznaczała przeprawę wąskimi, krętymi drogami poprowadzonymi zboczami klifów. A my już jesteśmy na północnym wschodzie Madery. Do miasteczka Porto da Cruz wybraliśmy się, by odkryć kolejną atrakcję tej wyspy. Porto da Cruz ma spokojny nadmorski rytm. Jest promenada, kamieniste wulkaniczne wybrzeże, fale rozbijające się o skały i plaże. Ale naszym głównym celem jest Engenhos do Norte. Wytwórnia rumu z trzciny cukrowej. To wciąż żywy fragment historii. Budynek przemysłowy, stara maszyneria, zapach drewna, metalu, trzciny i alkoholu. Engenhos do Norte zbudowano w 1927 roku. Trzcina cukrowa zmieniła gospodarkę wyspy. Już w XVI wieku Madera była znana z produkcji cukru, który nazywano białym złotem. Ale produkowano także rum, inaczej niż w innych częściach świata. Tu ten alkohol powstaje bezpośrednio ze świeżego soku z trzciny cukrowej, a nie z melasy, jak większość popularnych rumów na świecie. W zakładzie podziwiać można cykl produkcyjny, ale także wybrać się do sklepu na zakupy i degustacje. Krótka wizyta w Porto da Cruz może zakończyć się spacerem, pobytem na plaży i podziwianiem tutejszych widoków. Degustację rumu pozostawiamy tym, którzy zostali tu podwiezieni autobusami, a my pędzimy dalej w odkrywaniu wyjątkowych miejsc na Maderze. I bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze i podbicia. Jeśli oglądacie nas na komórkach. No tak. Zapraszamy Was na kolejne części naszego cyklu o Maderze, w których opowiadamy o stolicy wyspy, mieście Funchal, a także odwiedzamy najciekawsze miejsca południa Madery. Może politykiem byłeś dobrym, ale z malowaniem to... Albo polityk, albo malarz. Do zobaczenia.